Siemacie kochani, jesteśmy w tym cudownym okresie w roku, kiedy pojawia się coraz więcej informacji o nadchodzących premierach motocyklowych. Przed nami targi EICMA i w momencie, kiedy to oglądacie, albo za chwilę się wydarzą, bo nagrywam to dosłownie na kilka dni przed nimi i mogę to już powiedzieć oficjalnie, moim wyjazdem na tegoroczną EICMę do Mediolanu. Także to, co zobaczycie dzisiaj, to mój subiektywny wybór najciekawszych, prawdopodobnie, być może, premier na nadchodzący rok. Część z tych motocykli się już pojawiła, część nie, dlatego że wiecie, nauczyliśmy się i niektóre marki się nauczyły, że można zaprezentować swoje motocykle trochę inaczej. Część premier przenosi się do internetu i tak mamy na przykład Ducati ze swoimi World Premiers i filmami wypuszczanymi co tydzień. Niektórzy robią własne premiery, takie jak na przykład BMW. Tak czy inaczej, zebrałem dla Was tutaj najciekawsze moim zdaniem motocykle Adventure na nadchodzący sezon. Dla ułatwienia wszystkie marki zaprezentuję w kolejności alfabetycznej, a zaczynamy oczywiście od BMW. W przypadku Bawarczyków najistotniejszymi premierami będzie F900 GS i R1300 GS. Ten drugi mega wyczekiwany, ten pierwszy pewnie troszeczkę mniej, ale obydwa bardzo mocno odświeżone. Odświeżony jest zarówno wygląd, jak i masa specyfikacji technicznej, a jeśli chcecie wiedzieć o nich dużo więcej, to zachęcam Was do przeskrolowania mojego kanału, dlatego że i o jednym i o drugim zrobiłem oddzielne materiały. Warto zaznaczyć, że BMW pokazało swoje motocykle wcześniej i oczywiście nie na EICMie. Na EICMie zresztą w Mediolanie ich nie będzie. Ciekawą sprawą jest to, że obydwoma tymi motocyklami prawdopodobnie, jeśli się postaracie, będziecie w stanie pojeździć jeszcze w tym sezonie, albo jesteście już w stanie nimi pojeździć sobie, więc BMW tutaj troszkę zrobiła krok wyprzedzający i R1300 już widziałem w kilku rękach, F900 jeszcze nie bardzo, ale te motocykle na pewno są już gdzieś tutaj na horyzoncie. Nie będę się o nich rozwodził, macie materiały oddzielne na kanale. O BMW wspominam dlatego, że nie można ich moim zdaniem pominąć. Będą to bardzo istotne motocykle, na pewno zrobią dobrą sprzedaż i dużo z Was wybierze właśnie te modele. No, a teraz lecimy szybko dalej, bo mamy całą masę ciekawych rzeczy. Numer 2 na mojej liście to CF Moto 450 MT. Jest motocyklem kompletnie jakby na drugim krańcu skali w stosunku do BMW, bo BMW już są fizycznie, a 450 MT tak naprawdę została pokazana na teaserze i jest o niej bardzo mało informacji. Samo CF Moto w ogóle generalnie, jeśli chodzi o Polskę, dosyć trudno te motocykle, trudno położyć na nich rękę i nimi pojeździć i je potestować. Wiem, pytacie bardzo często właśnie o tą markę w komentarzach, ale no jest jak jest. Tak czy inaczej, bardzo ciekawy teaser wypłynął ostatnio, pokazujący motocykl 450 cm, prawdopodobnie. I co ciekawe, co widzicie pewnie teraz na przebitkach, motocykl na pierwszy rzut oka wygląda jak coś, co mogłoby być potencjalną konkurencją dla na przykład Kowe 450. Natomiast jeśli przyjrzymy się mu bliżej, to okazuje się, że prawdopodobnie będzie zasilany jednostką około 500 cm, rzędową dwójką generującą około 50 koni, prawdopodobnie nieco poniżej, żeby dostać homologację na A2 do Europy. I motocykl jakkolwiek wygląda na bardzo wysoko zawieszony, terenowy. Zawieszenie sprawia wrażenie, że ma dość duże skoki, koła też wyglądają na spore i no tutaj myślę, że CF Moto z tą 450 może sobie zrobić, wykroić sobie po prostu swój kawałek tortu. Bardzo ciekawy motocykl, natomiast to są tylko teasery, przecieki. W sumie CF Moto będzie na EICMie, ale nie wiadomo, czy pokaże dokładnie ten motocykl. Będę go tam szukał. Numer 3 to oczywiście Ducati. Ducati ze swoim World Premiere, czyli filmami, które wypuszcza już od jakiegoś czasu. 6 filmów, 6 premier, część za nami, jedna jeszcze przed nami. I tutaj przy Ducati muszę zostać na dłużej, bo oni pokazują dużo ciekawych rzeczy. Nie zawsze do końca są to całkowicie nowe motocykle, bo tak na przykład w przypadku Monstera nowego jest to limitowana wersja. Natomiast pokazali nową Multistradę V4S GT, więc mamy tutaj Gran Turismo, Gran Tura, najbardziej dopasioną nową Multistradę z całej rodziny V4S. Motocykl będzie ubrany w masę akcesoriów touringowych i będzie chyba taką najbardziej ciekawą opcją od Ducati, skierowaną do miłośników turystyki szybkiej i raczej szosowej.
Drugą nowością od Ducati jest kolejna Multistrada, jakby komuś było ich mało. I jeśli było Wam mało Pikes Peaka i jej potencjału sportowego, to dostaniecie Multistradę RS-kę. Nowa Multistrada RS będzie od Pikes Peaka jeszcze lżejsza, jeszcze bardziej sportowa i będzie miała jeszcze lepsze zawieszenie i silnik z Panigale i aż 180 koni mocy, więc jeśli lubicie wygodną pozycję taką charakterystyczną dla motocykla turystycznego, ale jednocześnie uwielbiacie łoić tyłki sportowym motocyklom albo dojeżdżać do pracy w bardzo, bardzo szybkim tempie, to nowa Multistrada RS może Wam się bardzo spodobać. Na pewno będzie irracjonalnym motocyklem, będzie bardzo ciekawym motocyklem, charakternym. No i kolejną Multistradą. Przechodzimy do coraz ciekawszych newsów od Ducati, bo następną rzeczą była premiera nowego, odświeżonego, tak jakby Desert X był stary, bo mówię o Desert Xie. Na przyszły rok ten motocykl dostanie wersję Rally i tutaj Ducati też mocno pogrzebało. Moim zdaniem testowałem ten motocykl w wersji podstawowej. On już jak na te takie wyższe, średnie motocykle, może inaczej, jak na motocykle z wyższej klasy średniej, te takie pomiędzy średniakami a już tymi dużymi cruiserami, te Ducati Desert X naprawdę wypadał i bardzo dobrze jako motocykl terenowy. Na przyszły rok dostanie wersję jeszcze bardziej uterenowioną, ze zmienionym zawieszeniem, wysokim błotnikiem, większym prześwitem, większymi skokami zawieszeń, jeszcze wyżej niestety położoną kanapą i to wszystko przy zmianie masy o zaledwie 1 kg do góry, a namodzili tam naprawdę dużo przy zawieszeniu i elektronice, więc widać, że tutaj Ducati zdecydowanie mocno naciska z Desert X-em na to, żeby on był rzeczywiście na maksa terenowy. Jak jesteśmy przy terenie, no to Ducati ogłosiło, no, trzeba przyznać, kamień milowy. Otóż od przyszłego roku dostaniemy Ducati w motocrossie. Niewiele wiemy o samym motocyklu na razie, bo cały tease od Ducati polegał na kilku takich ujęciach, gdzie niewiele było widać. No, widać za to, że jest tam prawdziwa rasowa krosówka. Krosówka ma być zasilana silnikiem czterosuwowym o a jakże rozrządzie Desmo. Więcej detali też jeszcze nie mamy i strasznie mnie ciekawi, czy będzie na targach, czy pojawi się na EICMA stanowisko właśnie z krosówką od Ducati. Mam nadzieję, że tak. Jesus Ducati, zróbcie to. Wiadomo natomiast, że Ducati wystartuje w przyszłym roku w zawodach, w mistrzostwach. Podpisali już umowę z Muddy Racing, z zespołem wyścigowym i za sterami zasiądzie Alessandro Lupino. No, jakby nie patrzeć, jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa historia, że Ducati wchodzi do motocrossu. No i tak mam nadzieję, że te wszystkie kropki będą się łączyć, bo kolejnym motocyklem zaprezentowanym dosłownie kilka dni temu przez Ducati w ramach World Premiere jest Hypermotard 698 Mono. I okej, nowy Hypermotard, super, bo ma naprawdę fajne zawieszenie, jest naprawdę lekki i super mociak, taki miejski rozrabiaka, bardzo fajna premiera. Natomiast to, co dla mnie jest najistotniejsze w tym wszystkim, to silnik, bo Ducati pokazało tuż przed premierą tego motocykla właśnie silnik, czyli single, który jest połową silnika z Panigale i ma pojemność prawie 700 cm3, generuje 77,5 konia, a przy użyciu wydechu wyścigowego, układu wydechowego, aż 85 koni mechanicznych. Jak wspomniałem, Hypermotard też jest bardzo fajną, ciekawą opcją. Ma świetne zawieszenie od Marcoki i od Zaxa, 150 kg zaledwie motocykla bez paliwa. To jest też ciekawostka, że zaczynają podawać masy motocykla bez paliwa znowu, nie? I będzie świetnym pakietem, ale ten silnik, ja mam po cichu gdzieś tam nadzieję, że skoro Ducati robi tego Desert X-a, wiecie, dużo bardziej takiego terenowego i wchodzą w motocross, też z silnikiem singlem, też z rozrządem Desmo. Tak samo jak zresztą tutaj po cichu, tak mam nadzieję, że może ten silnik posłuży do czegoś jeszcze, bo to byłoby trochę dziwne, gdyby Ducati zrobiło kompletnie nowy silnik i wsadziło go zaledwie do jednego modelu motocykla. Trzymajmy kciuki, że zbudują nam też enduro, takie duże, przerośnięte, albo adventure'a na singlu, na dużym singlu. Marzenie, co? Kończąc temat Ducati, przed nami jeszcze jedna premiera, która pojawi się 7 listopada, czyli w momencie, kiedy otworzą drzwi targów EICMA dla
dziennikarzy, dla mediów, także będziemy tam na miejscu. Trzymajcie rękę na pulsie. Marka numer 4. Lecimy po kolei alfabetycznie dalej i jest to Honda. Honda ma w zanadrzu kilka ciekawych rzeczy, część już gdzieś tam zatizowali i pokazali. I oczywiście między innymi taka techniczna zagwozdka, nie do końca motocykl, to jest nowe e-clutch, elektroniczne sprzęgło, które mają pokazać. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie działać. Natomiast z naszego punktu widzenia najważniejsze są nowe Afriki Twin. I tutaj mamy sporego twista, bo oczywiście Africa Twin CRF 1100 dostaje lifting i mały rework. I tak jak do tej pory Adventure Sports kojarzyła się z tą wersją taką dużo bardziej wyprawową, dużo bardziej terenową, dużo bardziej agresywną i w ogóle bardziej po prostu, bo była większa, miała większy bak, to tutaj drogi standardowi Afriki Twin i Adventure Sportsa troszkę nam się rozejdą. Zacznijmy od tej zwykłej. Nowa Africa Twin CRF 1100 bez Adventure Sports będzie teraz modelem właśnie tym bardziej terenowym. Dostanie oczywiście odświeżone owiewki i będzie wyglądać troszeczkę na nowo, inaczej, lekko. W standardowej wersji dostaniemy też teraz od przyszłego roku możliwość zamówienia zawieszenia IS, czyli tego elektrycznego, które do tej pory było dostępne tylko w wersji Adventure Sports. Poza tym w silniku nastąpiły pewne modyfikacje i teraz mamy tutaj 112 Nm aż momentu obrotowego, który przyrosła bodajże 7% w stosunku do poprzednika. Moc została ta sama, ale ma być więcej. No, moment obrotowy odpowiada za tą taką swobodę odwijania temu silnikowi i w terenie na pewno zrobi to fajną robotę. Będzie na pewno mocno na plus w przypadku Hondy. Aha, no i to, czego oczekiwało wielu, Africa Twin wreszcie dostanie bezdętkowe felgi. Przejdźmy natomiast do wersji ATAS, czyli Adventure Sports. Od teraz będzie to Honda turystyczna. Okazuje się, i było to szokiem chyba dla wielu w momencie, kiedy Honda to ogłosiła, że Adventure Sports teraz będzie turystykiem. Dostanie 19-calowe koło przednie, które poprawi oczywiście właściwości jezdne na asfalcie, ale będzie troszkę gorzej w terenie. Owiewki też będą inne, będzie regulowana szyba, będzie dalej wielki bak, prawie 25 litrów. Ten sam silnik, co w standardowej Afryce, ale zmienione zawieszenie o obniżonym skoku, obniżony prześwit, obniżona też kanapa sprawią, że motocykl będzie łatwiejszy do ogarnięcia, także dla takich troszeczkę niższych motocyklistów, jak chociażby ja. Czy to jest dobry ruch? Myślę, że to jest bardzo dobry ruch ze strony Hondy, aczkolwiek bardzo mnie zastanawia, dlaczego Adventure Sports akurat przerobili na takiego Tourera, a standardowa Afryka zostaje jako ta offroadowa, bo wydaje mi się, że gdzieś tam w świadomości nas wszystkich funkcjonowało jednak to, o czym mówiłem na początku, czyli że właśnie to Adventure Sports jest tą Afryką bardziej terenową, bardziej taką wszechstronną, wiecie, a tu się okazuje, że Honda trochę nam wywróciła stolik. Ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więcej nowości od Hondy będę Wam już przekazywał bezpośrednio z targów EICMA, także nie zapomnijcie gdzieś tam, wiecie, poklikać subskrypcje i inne takie rzeczy, bo storieski będą leciały na bieżąco. Numer 5 to Junak z modelem RX401. Tego to się tutaj nie spodziewaliście pewnie, co? Pewnie dlatego, że nie spodziewał się też nikt i Junak w przeciwieństwie do niektórych innych marek nie robi jakichś specjalnych premier i te motocykle po prostu któregoś dnia przyjeżdżają i pojawiają się na rynku. I nie inaczej było właśnie z modelem RX401, czyli nowym, takim średniej klasy, powiedzmy, adventurem właśnie od naszego rodzimego Junaka. Można się tu czepiać, czy jest rodzimy, czy jest nierodzimy, bo Kamil kazał mi powiedzieć, że Junakiem, tudzież Zongshenem, czy też Cyclonem, bo jest to tak naprawdę tożsamy motocykl z takimi markami właśnie jak Cyclone, Zongshen, bo tam jest produkowany. Mnie to obchodzi troszkę mniej, dlatego że na naszym rynku sprzedaje się na razie jako Junak i myślę, że to spoko, że Junak wchodzi w większe pojemności. Mamy tutaj silnik 400 cm, oczywiście na kategorię A2. Tutaj troszkę minusem jest to, że ten silnik ma 37 koni, mniej więcej tyle samo newtonometrów, więc mógłby być
troszeczkę, te powiedzmy 100 cm większy i te kilka koni dowozić więcej, ale za to jest naprawdę nieźle wyceniony i mega dopasiony, jeśli chodzi o akcesoria. I jak sobie popatrzycie na ten motocykl, to wygląda bardzo, bardzo godnie. Kolorowy wyświetlacz, upside down, wyglądające spoko hamulce i dużo akcesoriów. W sumie motocykle produkowane w Chinach przyzwyczaiły nas ostatnimi czasy do tego, że są naprawdę dobrze dopasione i doposażone. No a Junak do tego jest całkiem nieźle wyceniony, bo z kompletem aluminiowych kufrów na niespełna 25 000 złotych. Myślę, że to fajnie, że takie motocykle się pojawiają i każdy może znaleźć coś dla siebie na rynku. Od takich super drogich i mega prestiżowych maszyn po takie troszeczkę, powiedzmy, lepiej wycenione, troszeczkę tańsze maszyny na start, na wejście w adventurowanie. Także polecam, jeśli szukacie czegoś takiego, sprawdzić sobie ofertę Junaka w tym roku. Numer 6 na liście to oczywiście motocykle Kowe. I jest to marka, która jest na radarach wielu z Was i cały czas piszecie w komentarzach, żeby przypadkiem nie przegapić, kiedy pojawi się 450 i 800 do testów. Marka z końcem września zadebiutowała na polskim rynku, a w przyszłym roku dostaniemy te dwa motocykle, o które tak bardzo pytacie, które są tak mocno wyczekiwane przez Was. Zacznijmy od 450 Rally. Kowe 450 będzie po raz pierwszy, pomijając KTM-a, od wielu, wielu lat dostępnym motocyklem tak naprawdę rajdowym, repliką rajdową w specyfikacji Dakarowej. W dodatku to, co ma Kowe, a czego nie mają inni, to przyzwoita cena, bo kiedy usłyszałem, że Kowe 450 ma kosztować w Polsce gdzieś między 40, 42 a 45 tysięcy złotych, to pomyślałem, o rany, to ja się z moimi przewidywaniami przestrzeliłem o co najmniej 2 dyszki. Skąd się wzięło Kowe 450? Ano sobie tak postanowili powstać i w chwilę moment, w mniej więcej 5 minut wystartować w Dakarze, który wszystkie 3 motocykle ukończyły w zeszłym roku w zimie. Mówiłem o tym na live'ach i tak myślę, że Kowe zrobiło całkiem sporo szumu dookoła tego. Wersja cywilna tego motocykla, którą dostaniemy w tej wersji standardowej, bo będzie można dopłacić też do rally repliki, która będzie wzmocniona, ale ta wersja podstawowa będzie miała nieco ponad 50 koni, nieco ponad 40 Nm, ale za to masa gotowa z płynami do jazdy, z paliwem, ze wszystkim nie powinna przekraczać 170 kg i to już jest naprawdę ekstra. Jeśli chodzi o zawieszenia, na ten moment w specyfikacji mamy zawieszenia chińskie i nie wiemy, jak to będzie pracowało. Podobnie z układami hamulcowymi i całą resztą osprzętu. Zobaczymy, jak przyjedzie, jak weźmiemy to w ręce, jak tym pojeździmy, potestujemy. Ja jestem bardzo ciekaw. Wiem, że Wy też. Ten motocykl pojawi się w przyszłym roku. W przyszłym roku pojawi się także drugi tak mocno antycypowany motocykl od Kowe, czyli 800X Adventure. Wiemy to, co mówi nam producent, a więc, że będzie miał 800 cm, rzędową dwójkę, nieco ponad 96 koni, 80 Nm momentu obrotowego i koło 180 kg masy. Trzeba tutaj zaznaczyć, że masa prawdopodobnie jest podana motocykla znowu bez paliwa, ale to i tak oznacza, że mniej więcej wyrobimy się w okolicach 200 kg motocykla gotowego do jazdy, czyli w tej takiej dobrze mocno obsadzonej klasie średniej dalej niezły wynik. Tutaj mamy też troszkę więcej danych na temat osprzętu, bo wiemy, że zawieszenie z przodu i z tyłu to będzie Kayaba. Nie mamy informacji o układzie hamulcowym, natomiast kanapa będzie na poziomie 875 mm, więc tak całkiem też przyjaźnie. Wygląda na to, że ten motocykl może być taki poręczny dla też właśnie niższych jeźdźców, a jednocześnie oferować prawie 100 koni i przy bardzo małej masie. Nie dziwię się, że tak bardzo na niego czekacie, bo może tutaj też mocno namieszać na rynku. Kiedy możemy spodziewać się Kowe 800X Adventure? No, w przyszłym sezonie. I to jest potwierdzone info, bo homologacje i dla jednego, i dla drugiego motocykla od Kowe się robią. Jak producent dopnie wszystkie formalności związane z wpuszczeniem tych motocykli na rynek europejski, będziemy je mieli także w Polsce. Także jest na co czekać. Motocykl numer 7 na naszej liście to powrót do Włoch, tylko że tym razem mówimy o Moto Guzzi. Kilka lat temu pokazali bardzo ciekawe V85 TT, a teraz wracają z odświeżoną wersją Stelvio.
Niektórym się podoba, niektórym nie. Zaskakuje mnie zdanie, że komuś się nie podoba. Faktem jest, że designersko nowe Stelvio przypomina i na pierwszy rzut oka myślałem, że to jest Touareg. Łatwo poznać, że to Moto Guzzi po silniku, który tam siedzi ciut poniżej baku i moim zdaniem jest w niego właśnie z kolei bardzo ładnie wkomponowany. Jest to silnik, który znamy z modelu Mandello, więc mamy tutaj nieco ponad litrową jednostkę, która generuje aż 115 koni mechanicznych i tyle samo newtonometrów momentu obrotowego. Nowe Stelvio waży niestety 246 kg aż, no ale z drugiej strony patrząc na układ tego silnika, to tam w samym silniku jest bardzo dużo kilogramów, do tego jest napędzany wałem. Z kolei jak spojrzeć na to, co czasami piszecie i pytacie o jakieś motocykle, o jakieś opcje, co warto spojrzeć, jak się przesiadacie z różnych motocykli, to część z Was szuka motocykla wyłącznie napędzanego wałem Cardana. Więc będziecie mieli nowe opcje na rynku po prostu. Tak naprawdę na razie mamy tylko kilka zdjęć, kilka takich prostych materiałów i trochę podstawowych danych. Więcej dowiemy się już niebawem, dlatego że oficjalna premiera jest zaplanowana, a jakże, na EICME. Można rozmawiać o przeróżnych, wspaniałych i super drogich motocyklach, a tak naprawdę jednym z najbardziej wyczekiwanych jest nowy Royal Enfield Himalayan. Nowy Himek pokazał się już w wersji przedprodukcyjnej i być może mogliście oglądać odcinek z Ichiboots, która pojechała do Indii i już jeździła właśnie wersją przedprodukcyjną. Zresztą na hinduskim YouTubie są już porównania starszej, klasycznej wersji z nowym Himalayanem 450, a porównywać będzie co, bo zmian jest też co niemiara. Nowy Himalayan wydaje się być dużo bardziej współczesnym motocyklem i oczywiście największe zmiany zaszły w obrębie silnika i tutaj się będziemy bardzo mocno skupiać, bo stary Himek jakkolwiek był uroczy, cudowny i poczciwy i fajnie się nim jeździło. Zresztą recenzję tego motocykla dostaniecie na kanale pewnie jeszcze przed końcem roku, bo leży nagrana, ale nie ma kiedy zmontować. Ale jeździłem tym motocyklem całkiem niedawno i jeździło się nim bardzo przyjemnie, natomiast czuć było, że tego silnika było tam bardzo, bardzo mało. Teraz mamy oczywiście dalej singla, ale już chłodzonego cieczą. Oprócz tego nie SOHC, a DOHC, dwa wałki rozrządu. Mamy też wreszcie 4 zawory na cylinder, na ten jeden cylinder, no i przyrost mocy prawdopodobnie w okolice 40 koni mechanicznych i mniej więcej tyle samo newtonometrów. Najprawdopodobniej ulepszone jest też zawieszenie i cały motocykl sprawia wrażenie takiego znacznie nowocześniejszego i no, trochę bardziej offroadowego niż swój poprzednik. Stary Himalayan zdobył sobie rzeszę sympatyków właśnie tym swoim takim retro klimatem i faktem, że był motocyklem bardzo, bardzo prostym. Ten nowy myślę, że ma szansę powtórzyć sukces swojego poprzednika, ale będzie też pewnie trochę inny w odbiorze. Chociażby przez to, że już mamy ten silnik taki dużo bardziej współczesny na wtrysku, to już nie będzie przypominało takiego jakiegoś starego klekota i parkota do przejechania przez wszystko byle jak. Myślę, że teraz już będziemy na niego trochę patrzyli pod kątem też osiągów. Premiera Royal Enfielda Himalayana na Europę, a jakże, na EICMie. Numer 9 i przedostatnia pozycja w naszym dzisiejszym zestawieniu to Suzuki e-V-Strom 800.BSDE, czyli ten normalny. Tutaj w tym przypadku nad nowym motocyklem Suzuki też nie będę się specjalnie rozwodził z dwóch przyczyn. Po pierwsze, motocykl został już pokazany wcześniej i jest już dostępny. Możecie go zamawiać, możecie go kupować, możecie nim sobie pojeździć. Po drugie, jest o nim, o detalach tego motocykla cały oddzielny materiał na kanale, więc musicie sobie kliknąć, przeskrolować kilka filmów do tyłu. Znajdziecie materiał o nowym V-Stromie 800, tym bardziej szosowym. Na krótko, na szybko uważam, że to jest bardzo dobry ruch ze strony Suzuki. Myślę, że wielu motocyklistów szuka motocykla komfortowego i adventure'owego, ale jednak nastrojonego na jazdę szosową i niespecjalnie terenowego, więc trzymam kciuki za sprzedaż i za sukces nowego Suzuki, bo jak jeździłem 800DE, bardzo ten motocykl przypadł mi do gustu i uważam, że jest naprawdę niezłą platformą. A teraz przechodzimy do ostatniego podpunktu w tym filmie i będzie to marka Triumph. Brytyjczycy przywożą na EICME i na przyszły rok generalnie dowożą sporo nowości. Część to będą nowe motocykle, część to będą liftingi, tych drugich jest znacznie więcej. To, co dla nas najważniejsze, to oczywiście pojawienie się 400. Będzie 400 Speed i 400 Scrambler. Obydwa motocykle oczywiście będą zbudowane w Indiach we współpracy z Bajajem. No i tutaj część pewnie będzie kręciła nosem, że o, hinduskie, a
a część z Was pewnie nie, bo dzisiaj mnóstwo motocykli tam powstaje i tak długo jak kontrola jakości jest na poziomie europejskim, to gdzie jest produkowane, ma bardzo mało znaczenia. Tak czy inaczej, istotnym faktem jest to, że Triumph wchodzi w małe pojemności w kategorię A2 i będzie tutaj próbował konkurować z innymi, jak chociażby tam z KTM 390, notabene też produkowanym w Indiach. Dostaniemy co? Dostaniemy motocykle zasilane singlem, będzie około 40 koni, mniej więcej tyle samo newtonometrów, natomiast jakość wykonania, a także część tego wyposażenia, to co znajdziemy na pokładzie motocykla, będzie premium według Triumpha, albo będzie po prostu nie odbiegało od tego, co mają w swoich większych modelach. Znajdziemy tam na przykład kontrolę trakcji i tak dalej i cała jakość wykonania ma przypominać starszych braci, te wyższe modele od tej brytyjskiej marki. Także ja czekam na to, aż Scrambler 400, bo chyba na niego będę miał większy apetyt, aż się pojawi w Polsce i będzie demówka, żeby sobie nim pojeździć. Jak jesteśmy przy Scramblerach, to tak na szybciutko tylko wspomnę, że Scrambler 1200X i XE dostaje lifting i będzie tam troszkę dodatków dojedzie także i zmian do Tigera 900 i tu zatrzymamy się na chwilę dłużej, dlatego że Tiger 900, no to jakby nie patrzeć, jeden z liderów na rynku motocykli Adventure w tej takiej znowu wyższej średniej klasie. Triumph na przyszły rok obcina ilość wariacji modelu Tigera 900 i zostaną nam tylko 3. GT, GT Pro o takim bajasie dużo bardziej drogowym, więc będziemy tam mieli odlewane felgi i cały motocykl dużo bardziej drogowy. Oprócz tego trzecim będzie Rally Pro, więc już nie będziemy mieli Rally i tam innych wersji, zostanie samo Rally Pro. I w tym motocyklu zmian jest już troszeczkę więcej. Tiger 900 został poprawiony tak naprawdę po trochu w każdym aspekcie i wersja Rally Pro dostanie zawieszenie Showa o całkiem niezłym skoku 240 i 230 mm. Poprawiona jest też elektronika i wreszcie dostaniemy inne jakby sposoby wyświetlania informacji i ten bezsensowny wyświetlacz obrotów z poprzedniej 900 wreszcie zniknie i teraz będziemy mieli grafiki już jak w 1200 i wracamy do takiego intuicyjnego, okrągłego obrotomierza i będziemy mniej więcej w stanie szybkim rzutem oka ocenić, jakie mamy obroty, a nie to, co było do tej pory. Cała reszta tak naprawdę przy tym obrotomierzu mnie już więcej nie obchodzi, bo reszta i tak działała już dobrze w poprzedniej wersji, ale te obroty to był dramat. Natomiast najważniejsze są poprawki w silniku, które skutkują przyrostem mocy i momentu obrotowego. Tego drugiego będziemy mieli 90 Nm już teraz, a mocy aż 108 koni. I jak przeglądałem sobie informacje o tym, co się zmieni w nowym Tigerze, to okazuje się, że tam elementów w silniku, które zmienili i poprawili, jest cała masa od dołu do góry, łącznie gdzieś tam z głowicą. Także wiecie, dość duże poprawki. Dzięki tym wszystkim poprawkom nie dość, że przyrasta nam moc i przyrasta moment obrotowy, to jeszcze spada spalanie i to o bodaj 9%, 5,2% średnio producent podawał dla poprzedniej generacji, teraz ma być 4,7%, czyli szybciej, mocniej, bardziej i jeszcze na mniejszej ilości paliwa. Także super fajnie. Na koniec, kończąc temat już Triumpha, wypada wspomnieć jeszcze jednej rzeczy, którą też teasowali od jakiegoś czasu i ciekaw jestem, czy to przywiozą. Podobnie jak Ducati, jak inna europejska marka premium, Triumph wchodzi do motocrossu. I pokazali już te motocykle, można je zobaczyć, natomiast nie znamy dokładnie jakiejś mega specyfikacji. Wiem, że prawdopodobnie będzie to 250 i jestem bardzo ciekaw, jak to będzie działało i jak będą sobie Brytyjczycy radzili w mistrzostwach. Fajnym trendem, nie wiem, dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Moim zdaniem fajnym trendem jest to, że marki, które były do tej pory skupione na konstruowaniu motocykli takich premium i dużych, wchodzą w motorsport, w ten taki brudny, motocrossowy sport i być może będzie to owocowało większą ilością fajnych, ciekawych, terenowych maszyn od tego producenta dla nas, dla zwykłych zjadaczy chleba na rynku. Na dzisiaj to już wszystko. Słuchajcie, kończę, bo muszę jeszcze Wam to szybko zmontować, żebyście mogli to obejrzeć w momencie, kiedy ja będę prawdopodobnie w drodze na EICMę. Jeszcze raz zachęcam Was do tego, żebyście followowali na social mediach, subskrybowali ten kanał, dlatego że na Aliena wleci, myślę, że do końca roku sporo materiałów na temat nowych motocykli.
Będę na targach EICMA od 7 do 8, więc 2 dni te mediowe będę biegał tam po targach i szukał dla Was najciekawszych maszyn, ogrywał je i starał się o nich opowiedzieć, więc to wszystko pojawi się na kanale, ale jeśli będziecie chcieli mieć informacje z pierwszej ręki na bieżąco, na gorąco, już w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia, to no, proponuję Instagrama, proponuję Facebooka i szukajcie tam storiesków, bo będziemy relacjonować to wszystko praktycznie na żywo z Mediolanu. Ode mnie na teraz to wszystko. Widzimy się za kilka dni w materiałach, pewnie już z EICMY, chociaż zobaczymy, może wleci po drodze jeszcze coś innego. To tyle, kochani. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym. Cześć!